Siemka, ja jestem Adacho, a moje ciało jest gotowe na 27 rozdział mangi Dragon Ball Kakumei. Takiej okładki jeszcze nie było. Przygotowałem się dosłownie od stóp do głów, ponieważ ten rozdział mam wrażenie, że wystrzeli mnie z taboreciku. Mam wrażenie, że wystrzelę w górę tak mocno, że wbiję się głową w sufit i nie będę mógł się wydostać. Ta okładka mi już starczy po prostu. Dragon Ball Kakumei łechta po prostu moją część mnie, która jest fanem Vegety. Zwłaszcza połechtała ją na końcu ostatniego rozdziału, kiedy wszyscy Saiyanie ginęli z ręki Amarona. Dosłownie Amaron stwierdził, że przeprowadzi na planecie Sadala w szóstym wszechświecie jakąś czystkę i w tym momencie, w którym Vegeta zniknął i wszyscy się zastanawiali, gdzie on jest, Vegeta wskoczył. Zaatakował Amarona, używając tej prawdziwej mocy, której Amaron tak bardzo pragnął, którą chciał tak bardzo zobaczyć od samego początku. To jest właśnie to. Użył jej. Czy to jest naprawdę książę Vegeta? Książę Vegeta prawdopodobnie w Ultra Instynkcie, ze względu na to, że to jest już rzecz, którą mieliśmy delikatnie zapowiedzianą na początku. Praktycznie w pierwszych rozdziałach mangi Kakumei. Z tego co pamiętam, to było gdzieś może w drugim tomie. Nie wiem, gdzieś to było w okolicach 10 może rozdziału. Była taka jedna scena, która tylko zasiała ziarenko. Zasiała ziarno i to ziarno dzisiaj kiełkuje. Rozdział 27. The Land of the Gods, czyli ziemia, kraina bogów. Vegeta. Po prostu Vegeta. Ja wiem, że to jest fanowska manga, ale kocham Dragon Ball Kakumei. Linki do twórców znajdziecie w opisie, śledźcie informacje. Ja nie wiem, czy ten rozdział nie będzie ostatnim przed przerwą, bo już jest w tym tomie 5 6 rozdziałów. Zazwyczaj bywało tak, że w tomie jest 5 rozdziałów, ale to będzie na końcu. Przechodzimy do rozdziału 27. Zobaczcie, jeszcze w ogóle jakieś strzałki latają wokół Vegety z jakimiś liczbami, z obliczeniami. Może jak mu strzałka wejdzie na czoło, to zrobi się z niego awatar. Nadal mam zbyt mało kontroli nad tą mocą. Nie jestem pewien, czy to wystarczy przeciwko niemu. Ale jeśli ten drań myśli, że ujdzie mu na sucho popełnienie takiej masakry, zaraz się doigra, mówi Vegeta. W zasadzie myśli sobie, nie no ten Vegeta. Naprawdę, tylko fani Dragon Balla są w stanie jarać się umięśnionymi, narysowanymi, półnagimi mężczyznami. To jest właśnie to, ta presja, którą wydzielasz. To jest dokładnie to, co zauważyłem wcześniej. No w końcu, postarałeś się i dałeś z siebie wszystko. Domyślam się, że nie ma już powodu, dla którego ja miałbym się wstrzymywać. Mówi Amaron, którego maska, zobaczcie, maska jest już praktycznie zniszczona. Jestem ciekaw, czy zobaczymy jego prawdziwą twarz, bo to jest do tej pory postać, której twarzy nie widzieliśmy. To jest praktycznie najwięcej, jak widzieliśmy z twarzy Amarona, boga zniszczenia 14 wszechświata. Duduś nie żyje, Salaga nie żyje, został tylko Amaron, bo no oczywiście rozdział poprzedni zakończył się potężnym Vegetą, ale nie zapominajmy o tym, co zrobił Broly. Tak jak myślałem, myśli sobie Vegeta, a Amaron jakiś taki wychudzony tutaj się wydaje. Chociaż wydaje mi się, że to może być jego prawdziwa forma. W sensie, że on nigdy jakoś szczególnie umięśniony nie był. Zwróćcie uwagę, że bogowie zniszczenia w większości nie są jacyś umięśnieni. No Beerus jest bardzo dobrym przykładem, prawda? O nie, Vegeta tutaj myśli, tak jak sobie myślałem. Bawił się z nami od samego początku. Nie no, jesteśmy na trzecim panelu, a Vegeta już traci w siebie wiarę? Może dopiero później, dajcie mi się trochę nacieszyć tym Vegetą. Ten, który wykaże się największym, najlepszym przewidywaniem, to ten, który odniesie zwycięstwo na samym końcu, mówi Amaron. Próbując zaatakować Vegetę, ale ten, utylizując, wydaje mi się, że Ultra Instynkt unika ciosu Amarona, który wydaje się, że wzmocnił się już do pełnej mocy i uderza go w tył głowy. Cóż to za kontra? Dziękuję, dajecie mi się nim nacieszyć, Przepraszam, że ja tak krzyczę, przepraszam, że się tak ekscytuję. Ja wiem, że to jest wszystko narysowane, nawet gdyby to był kanoniczny Dragon Ball, to nadal byłby to narysowane, ale ja tak kocham Dragon Balla, po prostu tak mnie to ekscytuje. Jestem usatysfakcjonowany już nawet po czymś takim. Jego ruchy, jego aura i to spokojne, myśli sobie Amaron, ale nie dokończę tego zdania, bo Ultra Instynkt Vegeta zaczyna zamykać oczy, walczyć z zamkniętymi oczami, a jego aura dosłownie niczym woda z kranu. No może nie z kranu, ale szumiące morze, spokojne, jak Bruce Lee. Być płynnym jak woda. Tak myśli sobie Vegeta, a w zasadzie nie myśli, tylko wyłącza myśli. Atakuje Amarona, ale ten tym razem blokuje ten cios, stawiając najwidoczniej jakąś barierę ze względu na to, że Amaron myśli, moja bariera ki ergonomicznie absorbuje ciosy, więc nie będzie w stanie się dzisiaj przedrzeć przez moją defensywę. Czyli Amaron jest w stanie blokować te ciosy niekoniecznie swoim ciałem, tylko stawiać barierę ki, która niweluje siłę tych ciosów. Ale nagle mamy tutaj jakieś
ktoś tutaj się nad czymś zastanawia. Wydaje mi się, że może być to Amaron, który będzie zdziwiony siłą ciosów Vegety, czy nie? Nie rusza się już? Myśli sobie Amaron, a my obserwujemy cały czas Vegetę, którego ruchy są bardzo zastanawiające. I te strzałki z obliczeniami. Te strzałki z obliczeniami to one tutaj, wydaje mi się, że mogą symbolizować to, że umysł Vegety działa teraz jak komputer, że on oblicza najlepszy możliwy ruch do wykonania. Wylicza, gdzie na ciele Amarona są punkty witalne, wylicza najbardziej ergonomiczne, efektywne ruchy, w ten sposób, że Vegeta praktycznie nie musi sam robić niczego, bo jego ciało decyduje za niego. Znalazł, tak jest, znalazł wadę w mojej postawie, znalazł właśnie punkt witalny, znalazł otwarcie. I nie dość, że Vegeta jest w stanie to robić, to jeszcze jest na tyle szybki, że Amaron nie jest w stanie w ogóle zareagować. Patrzcie, co się dzieje! Czy on wykopyrtnął Amarona z Amarona? Z ciała Amarona wylatują jakieś oczy, jakby ducha Amarona wyrzucił z jego ciała. Destrukcja! Nagle mówi ten duch, czekajcie, nie mówcie mi, że Amaron tak naprawdę przejął tylko czyjeś ciało, że on jest duchem. To by w sumie miało trochę sensu, ze względu na to, że Amaron tak naprawdę wygląda jak mumia, prawda? Wygląda tak, jakby to ciało było już dawno zabandażowane, zakonserwowane, a Amaron jako duch mógł je przejąć. No teraz już tutaj sobie wymyślam, bo nie mamy potwierdzenia tego, ale no, sami widzicie, po tym ciosie jakiś duch wylatuje z Amarona i nagle ten duch jakby mówi destrukcja. O kurwa. Co to ma być? W ciele Vegety pojawia się jakaś czarna kula, która zaczyna się... Vegeta na środkowym panelu wygląda jak jakiś człowiek-piłka, ale niestety nie ma się z czego śmiać, jeśli jest się fanem Vegety, bo to jest kula energii zniszczenia, którą wygląda na to, że Amaron zasadził w Vegecie, umieścił w Vegecie, a ta rozszerza się coraz bardziej. I teraz przypomina mi to sytuację z anime Dragon Ball Super, kiedy przed turniejem mocy Goku spotkał się z Freezą i pamiętacie, ci asasyni z bodajże 9 Wszechświata zaatakowali Freezę energią zniszczenia, ale ten, mimo tego, że był w nią złapany, to był w stanie ją skondensować, był w stanie ją opanować. Tutaj wydaje mi się, że może być podobnie. Vegeta jest złapany w energię zniszczenia, aczkolwiek to tutaj będzie zależało od zwycięstwa albo porażka od dwóch rzeczy. Jak silna jest to energia i jak silny jest Vegeta. Myślę, że tutaj o więcej rzeczy się rozchodzić nie będzie. Jakaś strzałka nagle wylatuje z tej energii mimo wszystko? Czy Vegeta uciekł nagle z tej energii? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Zaraz zobaczymy. Ale jaki jest cel tej mocy? Jest niezrozumiała, myśli Amaron. Amaron dalej się zastanawia nad tą mocą. Ja tutaj cofam sobie na poprzednie panele, żeby na pewno dobrze to wszystko zrozumieć. Uciekł Vegeta z tego okej, ta strzałka, która była tutaj, w zasadzie tutaj, symbolizowała to, że Vegeta był tak szybki, że uciekł praktycznie z tej energii zniszczenia, nie dał się w nią złapać. I tutaj widzimy Vegetę, który jest już uwolniony, a przed nim widnieje krater. Krater, w którym praktycznie nic nie zostało. Wszystko zostało tam wymazane. Jestem ciekaw, czy Vegeta byłby w stanie przeżyć to Hakai. O, chyba nawet mamy... Zobaczcie, mamy nawiązanie do turnieju mocy, do Toppo, niszczyciela. Wygląda na to, że jest w stanie używać tej destruktywnej techniki. Tak samo jak Lord Beerus albo ten gość z turnieju mocy. Chodzi oczywiście o rzucanie kulami Hakai. Wygląda na to, że już miałeś kiedyś do czynienia z takim atakiem. Mylę się? Nie mylę się. Ja się nigdy nie mylę, mówi Amaron. Który zaczyna przypominać coraz bardziej jakąś bestię. Chociaż teraz się zastanawiam, czy faktycznie ta moja teoria z tym, że Amaron jest tylko duchem, czy to jest prawda. Tutaj Amaron z powrotem wraca do swojego ciała, ale czy to jest dobre określenie? No cały czas zastanawia mnie mimo wszystko ten kadr, w którym może to po prostu była tylko ki Amarona, która zaatakowała Vegetę, a nie jakieś uosobienie Amarona. Zaraz zresztą zobaczymy. Vegeta mimo wszystko nie ma zamiaru się zastanawiać. On zresztą nawet nie myśli, bo jest w Ultra Instynkcie. Rzuca się w stronę Amarona i tutaj strzałki atakują Amarona ze wszystkich stron, a ten przygotowuje w ręce jakiś atak. A w zasadzie nawet wypuszcza te ataki, wypuszcza kiblasty, wypuszcza wiązki ki w stronę Vegety, ale ten bez problemu wszystkich unika. To też mi przypomina sytuację z turnieju mocy z anime, kiedy Jiren wyprowadzał ciosy w Vegetę, a ten unikał ich, pamiętacie? I już wtedy myślałem, że może Vegeta będzie miał Ultra Instynkt. No nie, musiałem czekać na mangę Kakumei kilka lat. Jest w stanie przewidzieć trajektorię wszystkich moich ataków. Wszystkie możliwe scenariusze, a potem znaleźć ten jeden scenariusz, który jest dla niego korzystny. Jednakże nawet kiedy go skanuje, nie wygląda jakby wiedział sam co robi. Nie opanował w pełni, nie wymasterował żadnej mocy. I nadal jest zmuszony, żeby się na chwilę zatrzymywać, żeby przemyśleć wszystkie możliwe opcje, jak się potoczy akcja.
To jest jego słaby punkt. Czyli Vegeta jeszcze nie wymasterował Ultra Instynktu, mimo tego, że jest w stanie jakby obliczyć te wszystkie prawdopodobieństwa i tak dalej i wybrać to, które najbardziej dla niego jest korzystne, to nie dzieje się to błyskawicznie. Amaron zauważa, że Vegeta musi mimo wszystko jeszcze poświęcić chwilę na obliczenia. Widzimy Vegetę, który zamyka oczy, wygląda na to, jakby przygotowywał swój atak, ale mądry Amaron jest, jaki on jest mądry! Skoro Vegecie zajmuje troszeczkę czasu obliczenie tych wszystkich możliwości, Amaron mówi, że musi pomnożyć możliwe opcje, potencjalne możliwości zakończenia tej akcji, żeby Vegecie zajęło to więcej czasu i nie był w stanie dostrzec jego słabego punktu. W momencie, w którym Vegeta będzie obliczał te wszystkie możliwości w ułamku sekundy, Amaron będzie w stanie to wykorzystać i zadać mu wtedy cios. To jest jak prawdziwa gra w pokera, mówi Amaron. I teraz Amaron robi chyba najlepszą rzecz, jaką mógł zrobić, jeśli faktycznie to jest jego plan. Zachowywać się chaotycznie, zachowywać się w taki sposób, w jaki nie zachowywał się wcześniej. Teraz jest idealny czas, perfekcyjny czas. Udaje mu się. Zaczął latać chaotycznie we wszystkie strony, co prawdopodobnie sprawiło, że Vegeta nie był w stanie do końca przewidzieć tego, jak może to się zakończyć i Amaron wykorzystuje ten moment, uderzając Vegetę prosto w brzuch kiblastem, a potem poprawiając go jeszcze kopniakiem. Jak Vegeta zareaguje na to, to powiem wam szczerze, że naprawdę jestem pod wrażeniem tej taktyki. Amaron tutaj wpadł na bardzo dobry pomysł. Ta moc, kiedy nie jest opanowana do perfekcji, ma pełno słabych stron, ale nadal jesteś zdecydowanie zbyt niebezpieczny. Taka słaba sekwencja ataków na pewno cię nie pokona, więc dalej, atakuj mnie, mówi Amaron, a Vegeta się zaczyna wściekać i te strzałki te strzałki zaczynają go otaczać. Czy Vegeta ma jeszcze coś w rękawie? Czy Vegeta ma jeszcze jakiś pomysł na walkę? Bo to, że używa tutaj Ultra Instynktu, na pewno Amaronowi trochę napsuło krwi i na pewno zmusiło go do tego, żeby pokazał swoją prawdziwą moc. Ale czy Vegeta ma coś jeszcze? Bo wygląda na to, że sam Ultra Instynkt w tej obecnej formie na wygraną nie wystarczy. Także Vegeta... Ojejuniu. Czy Amaron naprawdę ma zamiar wjechać Vegecie na psychę i niszczyć w tym czasie Saiyan? Zbyt wolno! Dalej Vegeta, daj z siebie wszystko! To jest walka twojego życia, mówi Amaron, latając w kółko, zabijając kolejnych Saiyan. Ten demon, myśli sobie jeden z Saiyan, zabija naszych ludzi przed naszymi oczami, a my jesteśmy bezsilni. Żałosne. Ja jestem żałosny. Mogę liczyć tylko na ciebie, Vegeta. Pustka i ból we mnie są nie do opisania. Ja już oczywiście myślę zawczasu o smoczych kulach. Myślę, że byłaby możliwość, żeby wskrzesić tutaj tych wszystkich Saiyan, aczkolwiek nadal ten widok jest makabryczny totalnie. Widzimy Vegetę, który wisi w powietrzu i prawdopodobnie myśli nad jakimś rozwiązaniem, albo przygotowuje jakiś ruch, który zaraz zobaczymy, ale Amaron nie ma zamiaru czekać. Ty skurczybyku! Myśli Vegeta, atakując Amarona, ale chyba tylko jemu o to chodziło. Tak, voilà! Widzisz, do czego mnie zmuszasz, bym sprawił, żebyś był mi posłuszny? Amaron wykrzykuje do Vegety, który atakuje go, wjeżdżając w niego z buta, ale nagle Vegeta zmienia sposób ataku i wyprowadza to kopnięcie z północy na południe, ale Amaron wygląda na to, że przewidział ten ruch, chociaż jest tutaj rzecz, na którą zawsze fani Dragon Balla i w ogóle fani anime, myślę, i mangi tutaj, w tym przypadku mangi, powinni zwracać uwagę. Jeśli postać nie dokańcza słowa, to znaczy, że coś się stanie. Chociaż Amaron tutaj mówi, a niech to, dobrze zagrane, a w zasadzie nie dokańcza tego i na kolejnym panelu Vegeta wyprowadza ten cios. Czyli Amaron był w stanie zauważyć to, że Vegeta wyprowadzi ten cios, ale nie był w stanie zareagować. Vegeta wypłaca tutaj, można powiedzieć, nawiązując do tego słowa cash, potężnego kopniaka prosto w Amarona. Ten cios trafił, a Amaron próbuje jeszcze skontrować, strzelając Vegetę, ale ten bez problemu tego unika. Muszę aż sobie tutaj to zwiększyć, bo są za małe literki. Każdy z twoich ataków jest tak precyzyjny, tak potężny. Sprawiłeś, że straciłem dużo swojej siły, to prawda, ale nie będę narzekał. Z drugiej strony czas, którego potrzebujesz, żeby skoncentrować się na swojej technice przed każdym z twoich ataków, jest tak ważny, że nie jesteś w stanie za każdym razem podejmować ryzyka, biorąc pod uwagę to, co przed chwilą zrobiłem. Jednakże z tą mocą wkroczyłeś na terytorium bogów i umrzesz z mojej ręki. Ironia zatoczyła koło, mówi Amaron. Vegeta w końcu się odzywa, pokazując jeszcze, patrzcie jak palcem pokazuje na Amarona, albo gdzieś tam mu pod nogi. Twoje ciało krzyczy na ciebie, żebyś już przestał. Krew wypływa z każdej twojej dziury i jesteś w słabej pozycji, żeby mówić takie rzeczy. Boże zniszczenia. Naprawdę tak myślisz? Odpowiada Amaron. Oj, nie sądzę, żeby ta walka zakończyła się w tym rozdziale. Nie sądzę, ale...
O, shit, patrzcie co on robi. To jest jakaś katastrofa. Amaron swoimi mocami telekinetycznymi tworzy Saiyan, prawdopodobnie jeszcze z żywych i tych, którzy już nie żyją. Wielką, mięsną kulkę. Wielkiego sajańskiego meatballa. Nie sądzę, żeby to miało jakiś cel poza zdenerwowaniem Vegety. Czy on ma zamiar wykorzystać to do jakiegoś ataku? Nie sądzę, żeby to Vegetę jakkolwiek miało zranić. Ewentualnie właśnie to ma wpłynąć na jego psychikę. Zaraz zobaczymy. Vegeta znowu jest poziomy tutaj na tym kadrze. Vegeta nie wierzy własnym oczom. Zaraz zobaczymy, w jaki sposób on zareaguje na ten makabryczny widok, bo Amaron tutaj naprawdę... Stop! Wykrzykuje stop! Vegeta rzuca się na Amarona. No, ten widok wywołał w nim emocje. Nie będę was oszukiwać. Vegeta rzuca się wściekle i zaciekle w stronę Amarona. Zobaczymy, w jaki sposób to się zakończy. Nie! To jest ten łańcuch, którym Vegeta został wcześniej zaatakowany, a teraz wygląda na to, że został trafiony w bark! Ten sierp na łańcuchu został wyrzucony przez Amarona i przez to, że Vegeta prawdopodobnie został zaślepiony przez emocje, nie był w stanie uniknąć tego za pomocą Ultra Instynktu. Chodź tu! Wykrzykł. Come over here! Jak Skorpion z Mortal Kombat mówi. Amaron próbując przyciągnąć Vegetę, ale Vegeta wykorzystuje ten łańcuch i mówi nie! Ty jesteś moją zdobyczą. Vegeta ma wbity ten sierp w swój bark, ale wykorzystuje ten łańcuch, żeby przyciągnąć Amarona do siebie. Oni nawzajem się przyciągają. A Vegeta wykrzykuje kiblastem w stronę Amarona. Z najbliższej odległości krzyczy w niego kiblastem, bo jedną rękę ma kontuzjowaną, a drugą trzyma łańcuch. Nie wierzę. Vegeta kiblastem z ryja niczym Broly albo Nappa atakuje Amarona z najbliższej odległości. Kto wygra? Kto wyjdzie zwycięsko z tej walki? Co jest? Dym nagle z japy Vegety leci. Nie! On wrócił do bazowej formy? Nie wykrzykał jednak tego? Nie wykrzyczał? Wygląda na to, że siła tego ataku nie dorównywała temu poziomowi, który prezentowałeś przez ostatnie 10 minut. Nie jesteś w stanie już walczyć. O nie. Naprawdę? Tak to się zakończyło? Wy wszyscy jesteście zdrowi, nagle mówi król Vegeta, patrząc na... O, Cabba jest! To Cabba jednak nie został przepołowiony w poprzednim rozdziale. Kalifla, admirał Fennel i tutaj tych dwóch komandorów jeszcze. Nie jestem w stanie się ruszać, myśli sobie Broly. Moje ciało jest takie ciężkie, a Kale nadal leży nieprzytomna. Król mówi to, co prawdopodobnie przesądziło o rezultacie tej walki. Vegeta użył tajemniczej mocy, ale nie opanował jej jeszcze w 100%. Zapłata była okropna. Nie, kurwa, nie. Nie, no naprawdę, Amaron trzyma stopę na głowie krwawiącego Vegety, który wrócił do bazowej formy. I jeszcze ma go na smyczy, wbił mu... Ja myślałem, że ten krzyk to już to zakończy. O! Zobaczcie! Nie ma przerwy dwumiesięcznej. 25 maja 28 rozdział i przy okazji po angielsku jest napisane. Tutaj drużyna Dragon Ball Kakume. Jak się macie? Przepraszamy za to, że ten rozdział był nieco krótszy. Poison Labo przygotowuje one-shot historyjkę, taką jednostrzałową historyjkę for konkuru. Nie wiem co to jest. Pracuje też na swoje studia, podczas gdy też pracuje przy Kakume, więc mamy nadzieję, że mimo tego, że ta historia była krótsza, nadal wam się podobała. O, pracują nad nową stroną internetową, żeby można tam było czytać Kakumei. Zajebiście. Niedługo będziemy spadać ze stronki Manga Draft, jako że mamy wiele problemów z tą platformą. Chcemy zaoferować wam najlepsze możliwe doświadczenie, jeśli chodzi o czytanie naszej mangi. Dark Horse, Poison Labo, Renko, oczywiście do nich macie wszystkie linki w opisie. Cieszę się, że tutaj ta informacja padła, bo gdybym sam szukał potem na Manga Draft kolejnego rozdziału, to bym się zdziwił. Ale śledźcie twórców Kakumei, to będziecie wiedzieć te wszystkie informacje, dobrze? Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i będziecie pamiętać o tej dacie 25 maja, nie będziecie wypytywać kiedy Kakumei. Chociaż możecie pytać, jak ktoś nie wie, to powinien pytać. Powiem wam, że ten rozdział naprawdę wywołał we mnie emocje, ale ta końcówka... myślałem, że to się może zakończy, ale biorąc pod uwagę, jak długo trwała walka z Dudusiem, jak długo trwała walka z Sadalą,
myślę, że byłoby bardzo mało klimatycznie, gdyby się skończyło to po jednym rozdziale. No wiemy, że oni walczyli wcześniej, ale tak naprawdę Vegeta w Ultra Instynkcie pojawił się dopiero teraz. Niesamowite, niesamowite. To po prostu jest sytuacja mimo wszystko, która wymaga chyba interwencji reszty Saiyan. Król, Cabba, Caulifla, Kale jeszcze jest nieprzytomna, ale Broly, no nie wiem jak oni tutaj mają zamiar pokonać Amarona, czy Vegeta jednak obudzi w sobie jakąś inną moc, czy może ktoś inny pomoże. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja oczywiście zostawiam lajka, takiego wirtualnego dla Dragon Ball Kakumei. Jeśli Wam się podobało, to możecie zostawić lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. I widzimy się w sumie prawdopodobnie dzisiaj po południu. Prawdopodobnie na kolejnym live'ie schodzenia po mieście. Trzymajcie się. Dziana.